Siema, tu Dawid, witam na kanale. Dzisiaj zapraszam na taki wystrzałowy odcinek. Jak widać, poważne zabawki, ale zanim coś się zacznie robić, to by zadowolić YouTube'a, trzeba pokazać, że tutaj nie ma żadnego magazynka, jest dziura, nie ma żadnego naboja w komorze nabojowej, no i nie ma samego zamka w karabinku, więc wszystko jest bezpieczne i można działać. Robota będzie polegać na tym, aby zamocować taki oto celowniczek. Jakby ktoś nie wiedział, to jest celownik typu diopter, nie ma tu żadnej optyki, jest tylko dziurka. Tą dziurkę przesuwamy, tak jak teraz patrzymy, w osi X i Y. Możemy ją podnosić albo opuszczać za pomocą tej śrubeczki, albo przesuwać lewo-prawo za pomocą tej śrubeczki. Tu jest taki mechanizm zapadkowy. Klika to sobie jak kręcimy. Raz, dwa. Raz, dwa. No i przesuwa tą dziurkę. Kolejny etap w celowaniu to jest druga dziurka. Coś takiego. No, nie jest idealny obraz, ale powiedzmy, że coś takiego widzi osoba strzelająca. No i ten celownik powinien siedzieć tutaj. W sumie mogłoby już być, ale jest pewien problem. Jeżeli go tu przykręcimy, to wtedy nie możemy wsadzić zamka do karabinka, bo zawadza o tą krawędź wystającą z dioptera dokładnie tutaj. No i nie można tego wsadzić, wyciągnąć. Więc pomysł jest taki, aby podnieść to o około 5 mm. No i wtedy powinno być wszystko git. No a jeżeli już się będzie podnosić, tu dorabiać element, to można by go kapeczkę wydłużyć, tak żeby ten diopter był tutaj zamocowany ładnie, a nie tak w powietrzu wystawał na tej szynie. Co do narzędzi, tutaj mi przyszedł taki nowy frez. Po prostu taki czterooszczowy, żeby jakieś grubsze robótki sobie robić, jakieś małe czoło splanować. To jest 16 mm średnicy, więc jakieś małe rzeczy można robić. No a do samego jaskółczego ogona tutaj jest taki pan, no i to ma 60 stopni. Będzie wycinać te rowki wewnętrzne, zewnętrzne, tak żeby było. I jeszcze może taka jedna sprawa, co mi tutaj się nie podoba. Jakoś tak to zrobili, że tu jest straszny luz na tym mocowaniu. No oczywiście jak się dokręci tą śrubkę, no to już siedzi mocno, no ale no takie dziwnie, że aż tak tyle luzu na tym jest. Więc jest pomysł, aby zrobić jedną szynę montażową, która będzie siedziała na karabinku tutaj. No i ona będzie fajnie ciasno pasowała. Będzie mocowana za pomocą tutaj takich dwóch śrubek od góry, dociskowych robaczków. No a ten celownik będzie zaś na drugiej części szyny, ale tak chciałem to zrobić, żeby taki był bardziej spasowany ten montaż. No. Tak więc dużo gadania było, a teraz trzeba zabrać się do roboty. No i mam już blaszkę, z której będę wycinać szynę. Potrzebuję 8 mm mięsa. Mam tutaj tak z minimalnym zapasem, więc będzie można zabielić powierzchnię. Mam już wstępnie obrobiony blok aluminium. Wymiar tutaj na szerokość jest ok, na grubość jest ok, więc teraz biorę się za robienie kanalika pod dovetaila. Na początek robię to frezem 8, tak żeby zrobić płaskie dno, no a później będę robić właściwy profil za pomocą tego frezu pod kątem 60 stopni.
Kolejny etap prac zakończony. Jak widać, dovetail jest nacięty. Pasuje tu całkiem fajnie. Tak, no w stosunku do tego celownika, co był na początku, no to tu jest mega ciasno. Kapeczkę tam się rusza, no ale no wiadomo, no. Jeszcze też nie byłem przygotowany na pomiary, no i tak to w sumie na oko robię, no bo powinno się to robić jednak takimi wałeczkami. No ale nie byłem przygotowany na obliczenia, nie miałem zapisanych pomiarów, więc koniec końców zrobiłem to tak na oko. No ale myślę, że jest ok. Teraz zostało zrobić część tą drugą, czyli aby doczepić celowniczek do tej blaszki. No a potem te krawędzie tutaj i tutaj obrobić, no bo one takie są nie za ładne. Detal już jest ukończony. Prototyp można powiedzieć, że jako taki jest. Teraz by trzeba potestować. No ale może takie podsumowanie co wyszło. Niektóre powierzchnie wyszły całkiem spoko. No a niektóre tutaj w tej fasce tak mi się nie podoba. Jakieś takie są głębsze zadziorki. No ale w sumie tragedii nie ma. I generalnie jak to będzie. Tutaj mocujemy szynę. Będzie tutaj złapana śrubeczkami dwoma. No i na to poleci diopterek. Założę go i zaraz pokażę, jak to wygląda. No i tak wygląda diopterek od tej strony. Ta śrubka będzie zamieniona na robaczka, no ale nie mam teraz, to dałem takie, żeby było złapane. Diopterek jest dokręcony, trzyma się. No i co? Teraz dzięki temu, że to jest podniesione o 5 mm, to można sobie bez problemu wsadzić i wyciągnąć zamek. Spróbuję to wykonać jedną ręką. No i się udało. Jak widać, da się to zrobić, w niczym nie przeszkadza. No i takie rzeczy. Tak więc można powiedzieć, że jeden prototyp jest gotowy. Docelowo chyba chciałbym to sobie na CNC zrobić, na ploterku. Może będzie taka fuszka, no ale jak na razie jest. Jeszcze tutaj będzie druga sprawa. Będę musiał tą muszkę zrobić, bo tutaj był taki tylko test, jak wysoko to musi być zamocowane. No a docelowo będzie trzeba coś tutaj zrobić aluminiowego, więc takie buty. Także to było tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, cześć.